Siema, siema, witam wszystkich ponownie. Ostatnio omówiliśmy sobie co i jak z zasilaniem w prąd i powietrze tutaj w silosie unoszonym. To dzisiaj pokażę Wam, jak go rozłożyć i akurat się trafiło, że byłem na myjce i myjka nie miała suszarki, więc pokażę Wam, jak wysuszyć sobie beczkę, jeżeli nie ma suszarki właśnie na myjce dostępnej. A taki miał być później temat właśnie związany z myciem, ale zrobimy sobie teraz od razu. Więc tak, zaczniemy od podniesienia i tak mniej więcej opowiem co z czym i tak dalej. Czyli tak, zaczynamy od kabelka standardowo. A, i autko się zmieniło. Nie ma już mana, się znalazł. O, kabelek załączony. Podłączenie jest kabelka takie samo. I trafił się mi dafik. O, taki i moi drodzy. O, jest czym jechać. Oczekiwałem, że będzie lepiej szedł, ale jak mu się kurde trzyma tam 1500-1600 obrotów pod górkę, to robi robotę. Ale dobra, o tym innym razem. Dobra, czyli tak, zaczynamy od podłączenia kabelka, żeby można było podnieść go do góry. Kolejną rzeczą, którą robimy, no to akurat mamy pustą beczkę, więc nie ma takiego problemu. Już sobie przygotowałem sprzęt, żeby pokazać, w jaki sposób go tam wytrzeć. Ale gdyby beczka była pełna i właśnie przed podniesieniem, to podpompujemy sobie trochę poduszki, nie? Żeby było pole manewru, bo podczas podnoszenia, jeżeli mamy proste podłoże, to jest jeszcze pół biedy. Gorzej, kiedy podłoże zaczyna być pochyłe w jakikolwiek sposób, no to wtedy niestety musimy trochę tą ramę wygiąć. Ale nie ma z tym większego problemu, ponieważ ta rama jak się podniesie, to się w zasadzie sama wygina. I tak samo na przykład jeżeli potrzebujecie większego nacisku na oś, czy nie wiem, kopiecie się, jest ślisko i tak dalej, to wystarczy tutaj na przednim tłoku minimalnie chociaż ze 2 cm podnieść do góry, żeby on tylko się odkleił tutaj od tej gumy i macie już fajnie, kurczę, tutaj na osi ciągnące jakieś, nie wiem, z 15 ton nacisku. Więc na śliski temat, no to jest piękna sprawa. Dobra, lecimy dalej. Tu odblokowaliśmy sobie podnoszenie do góry. O tym już rozmawialiśmy, to już nie będę się powtarzał. Poduszeczki trochę podpompowywaliśmy. I jedziemy dalej. Wyciągamy sterowanie. Sterowanko sobie weźmiemy tutaj, żeby nam ładnie na boku było. No i dobra, i rozkładamy nogi. Dobra, o czym warto pamiętać na sam początek? Jeżeli macie dostępne i są dostępne na firmie te podkłady właśnie pod podpory, to fajnie jest je użyć, bo czasami jak jest gorąco i jak Wam pierdzielnie te 25 ton, czy tam 26 na te tylne łapy i asfalt jest miękki, no to potrafi kurde narobić śladów. Albo coś popęka, albo kostka jakaś tam się wgniecie, a wtedy przyjdzie gościu na firmie i powie: chłopie, coś ty zrobił. A wy przepraszam. Nie no, żartuję, ale jeżeli jest dostępny, no to warto podłożyć. A jeżeli nie ma, no to trudno, no to kręcimy, nie? To jest dokładnie ta sama zasada działania, co w łapach. Macie bieg wolny, bieg szybki i tutaj mamy poziomicę. Bo w tym wypadku akurat pasuje, bo nie mamy poziomu. Czyli będziemy musieli lewą łapę bardziej wysunąć niż prawą. Czyli idziemy sobie od tamtej strony, zaczynamy, żebyśmy mieli podparcie. To akurat beczka jest pusta, więc podejrzewam, że się raczej nam poziom nie złapie. O, i tutaj mamy z drugiej strony też poziomicę. I też nie ma oka. Czyli dobra, wyciągamy. Teraz mamy bieg wolny. Potrzebujemy bieg szybki. I jedziemy z koksem. Dobra, trochę przypauzowałem, żeby filmik nie trwał godzinę. Dobra, o i teraz mamy stopę do samego końca w zasadzie wyciągniętą, więc idziemy teraz na drugą stronę. W środku jeszcze w beczce jest woda, specjalnie zamknąłem, żeby została, żeby pokazać Wam jak to w środku tam zrobić bez ceregieli większych. No i dobra, spuszczamy powietrze z poduszek i czekamy, jak mniej więcej powinno być oko. Jak jest załadowana beczka, to nie ma żadnego problemu, bo ona się nam pod ciężarem po prostu wygnie rama.
No, a tutaj już mamy prawie oczko, czyli dobra, czyli jedziemy w dół. Tak, teoretycznie przy suszeniu nie jest konieczne tam rozkładanie stóp, podpór, ale chcę wam pokazać, jak to zrobić, żeby już było tak temat zamknięty i wtedy możemy brać się za jakieś grubsze akcje. Dobra, spauzuj. O, i myślę, tu będzie najlepszy przykład, żeby pokazać, jak to się wygina. Widzicie? Tutaj mamy teraz, czekajcie, taki odstęp. O. A zobaczycie, co będzie, jak włączę silnik i uniesiemy do góry trochę beczkę. Dobra, pierwsze najważniejsze, no to nie unosimy beczki na zgaszonym silniku. Bo to może źle skończyć się dla naszych akumulatorów. Tam jeżeli jest pusta i potrzebujecie tam troszkę unieść ją, to jeszcze tyle o ile. Ale jak jest załadowana, no to długo one nie pozipią. Dobra, odpalamy kurde śmietnik. Kiedyś zrobię jakiś filmik o tym DAF-ie. Dobra, odpalamy go. No, jedyne fajne co jest ten, to wizualizacja radyjka. To akurat mi się podoba. I i audio w wersji premium. Ona robi robotę, jest subwoofer i to, no ale dobra, o tym innym razem. Dobra, odpalamy. I idziemy dźwigać go. Rękawiczkę. I tak, akurat na tej myjce nie było. No dobra, wracając do suszenia od razu przy okazji, to sobie otworzymy dekiel. O właśnie. Fajnie, że mi buty obrzygało. Dobra. No i dobra, patrzcie teraz. Tak jak mówiłem, pilocik. Tu jest sterowanie. W tym wypadku akurat, jeżeli macie Spitzera, no to będzie wajcha. Będzie tutaj na boku z drugiej strony akurat włącznik taki 1.0. I do tego będzie wajcha taka, kurde, jak do hydrauliki taka zwyczajna. Dobra, czyli jedziemy. Tak. Pompę załączyliśmy. No, jeszcze beczka jest pusta, ale to za chwilę pokażę. Teraz było widać tak mniej więcej ile zeszło. I tak jak tam szybciej wspominałem. Tutaj co jakąś minutkę musimy sobie kliknąć, bo inaczej nam się zatrzyma. A, w środku jest jeszcze woda, więc będziemy musieli to sobie wybrać. Dobra, i lecimy dalej. I tak, o czym sobie warto wspomnieć tutaj przy podnoszeniu, są różne produkty. Na przykład jeżeli mamy mąkę, nie mąkę, jakiś sól, granulat i tak dalej, to nie musimy tego za wysoko podnosić od razu. Wystarczy, że podniesiemy sobie, stojąc tutaj przy sterowaniu, to za chwilę się pokaże ten tłok hydrauliczny i wystarczy, że sobie podniesiemy to na, nie wiem, 2 tłoki, 2,5 tłoka i to będzie się nam fajnie powoli zsypywało. Jeżeli podniesiemy od razu za dużo, no to po prostu nam się sypie wszystko naraz na sam tył, no i będzie problem wtedy przy przeparkowaniu albo przy czymkolwiek innym. No, ogólnie rzecz biorąc, moim zdaniem jest lepiej, jak ten towar powoli spada. I zauważyłem, że wtedy lepiej idzie, a tak on się zgniecie i tak nie chce za bardzo współpracować. Drugi rodzaj towarów to jest jakiś tytan, nie tytan, sokal, kreda. To jest zupełnie inny rodzaj rozładunku, bo o ile mąkę i granulaty i jakieś takie drobne, sypkie rzeczy możemy sobie od razu pompować, o tyle na przykład kredę właśnie tytan, sokal, nie wiem, tam jeszcze ktoś się orientuje, bo ja to akurat takie badziewia wożę, to musimy na beczce bez ciśnienia najpierw ją podnieść maksymalnie do góry i to jest najgorsze w tym wszystkim, że jedno, że ona musi być bardzo ładnie wypoziomowana,
żeby jak to 25 ton nam pierdolnie, bo ono aż do samej góry, bo dzisiaj podniesiemy sobie do samej góry tą beczkę i pokażę wam jak wysoko to trzeba podnieść, żeby i jaka to jest siła, że te 25 ton spadnie w dół. I właśnie wtedy tak robimy, że są te kredowe produkty, takie kurde lepkie, takie gówna, to właśnie do samej góry bez powietrza. Jest trzeci rodzaj rozładunku, na przykład celuloza. Jak zrzucałem teraz celulozę i coś tam jeszcze, kurde, coś gipsowatego takiego to było. Seedent na pewno był taki produkt, to też się beczkę zaczynało pompować, ale na bardzo małe ciśnienie, tam 0,2-0,4 bara i od spuszczonej beczki się zaczynało. Czyli na całkowicie opuszczonym silosie, tak jak był tutaj, tak jak tutaj se leżał, nie? No to zaczynamy wysypywać produkt. Tutaj wtedy jak tył nam się opróżni cały, to dopiero wtedy zaczynamy powolutku podnosić, ale nie tak jak teraz już mamy, bo to już jest bardzo wysoko, jak na ten produkt, tylko tak właśnie minimalnie, żeby on sam spadał. Bo jeżeli tego nie będziemy robić w ten sposób, to jest duża szansa, że nam się oklei po bokach i po prostu się nie zesunie razem z tą resztą produktu. Czyli właśnie takie puszyste, na przykład, że cała beczka waży, nie wiem, na przykład 6 ton albo 5 albo 4, bo też takie produkty są. Czyli mamy 60 metrów sześciennych beczkę i to waży całość 5 ton na przykład, a na przykład sól, no to wsypiemy w 2 dekle i mamy kurde w jednym deklu taką kupeczkę, w drugą kupeczkę i tam 25 ton mamy. Rozumiecie różnicę? No dobra, pchniemy ją dalej. I to jest akurat... i zobaczcie. I teraz tak jak mówiłem, było duże odchylenie, a teraz już nie ma w ogóle. Dlatego ta rama się wygina i jak mamy na przykład załadowane 25 ton albo 6, no zależy od beczki, no nawet 7 możemy mieć, to ta rama tutaj w tym miejscu, to ona dosłownie kurde schodzi o kurczę 2-3 cm w dół. Dobra. Musiałem kliknąć, bo te dafy mają to do siebie, że po tam paru minutach się wyłączają, jak nie klikniesz gazu, czy tam na tempomacie ich nie podkręcisz, czy coś tam. Taki kurde ekowynalazek. No i dobra, i patrzcie. Teraz już mamy taką wysokość. To jest raz, dwa, to są 3,5 tłoka. To jest praktycznie już kurczę pod maksimum dochodzimy wysokości. Zobaczcie jak wysoko to jest nad zestawem. Się odsunę trochę. Widzicie? Jaki to jest dystans? No i dobra, i maksymalny poziom graniczny jest teraz. W tym właśnie momencie osiągnęliśmy graniczny ten, kiedy ten lej jest pionowo w dół. No jeszcze resztki wody nam wykapią, to będziemy mieli mniej do ściągania. Dobra. I w tym wypadku teraz, co podnieśliśmy, to uderzy nam te 25, 6, 7 ton i będziemy na tym manometrze mieli na przykład taką wartość i ta wartość nam pokazuje mniej więcej jakie jest obciążenie na tłoku hydraulicznym, to jest w barach. Czyli tutaj w tym momencie mamy 90 bar, bo trochę za późno wyłączyłem, no ale to właśnie po to, żeby wam pokazać o co chodzi. I na przykład w trakcie rozładunku ta wartość będzie powolutku spadała. Czyli teraz upuszczę trochę oleju. O, i na przykład tu mamy teraz 70 bar i to jest taka wartość typowa do takiego normalnego produktu, kiedy macie praktycznie pełną beczkę podniesioną praktycznie do maksimum. Jeżeli walniecie kredę albo tytan, jak ona pierdolnie, to zrobi się taka wartość, czyli cały ten ciężar, ten cały ciężar towaru będzie znajdował się, tak powiedzmy od... O, nie mówiłem właśnie, że się wyłączy, ale dobra, to nawet w porę się wyłączył. Kurde, straciłem wątek. A dobra, to się wytnie. Dobra, już pamiętam, do czego dążyłem. Jeżeli... właśnie, jeżeli mamy już pustą beczkę, no to ciśnienie automatycznie spadnie do zera. I teraz kolejna sprawa przy opuszczaniu tego silosa, nie? Bo zobaczcie, to jest tak wysoko,
I warto tą dźwignię zawsze powolutku przekręcić, bo jak macie starszą beczkę, ta tutaj, ta nie jest nowa, ale też nie stara, ona tam chyba 5 lat ma, to nie ma jeszcze tragedii. Ale jeżeli weźmiecie tą dźwignię, szybko puścicie i ten olej wam wyleci, a ten tłok gdzieś tam u góry się zblokuje, nie? Na tych, bo on się składa tam z kilku członów, to może być tak, że pełny raczej nie, ale pusty potrafi kurde pierdolnąć tak, że na przykład spadnie o 1 albo nie wiem, o pół tłoka naraz i to jest taki huk, jakby kurde, nie wiem, piorun walnął. No ale ogólnie rzecz biorąc nie jest to częste, bo starają się to przynajmniej w większości firm naprawiać w miarę na bieżąco, ale się zdarza. I naprawdę można się wystraszyć, albo nawet sobie krzywdę zrobić, bo jak wam pierdzielnie ten całkiem dolny tłok, a będziecie na przykład w tym momencie kabel odłączać, no to może być nieprzyjemnie, nie? Jak wam kurde w cymbał trafi. No ale dobra. No i teraz go opuszczamy z powrotem, czyli żeby opuścić powolutku. Nie wiem, czy będzie widać, ale słychać, że olej się przelewa. O. I w ten sposób sobie go opuszczamy do połowy i teraz jak już idzie, to na maksa. O, i takim tempem on se spada. O, i taki właśnie jest huk, jak te tłoki, jak te kurde, jak one się ściągają. Dobra, a jeszcze chciałem wam pokazać takie ustawienie silosa, to jest takie kurde optymalne dla mąki właśnie. Dla jakiejś właśnie mąki, nie mąki, czy soli, czy tak, tu macie jeden tłok, drugi tłok i widać połowę drugiego z tej pozycji tutaj od zaworu sterującego. No to ja tak zawsze robiłem, przynajmniej od samego początku i tak ładnie się wtedy powolutku sypywało i wtedy wiadomo, jak już końcówka jest, jak dupa jest pusta, można powiedzieć, jak już z tyłu jest taki dźwięk, taki już kurde, o gdzieś tu w tych okolicach, nie? To wtedy już coraz wyżej podnosimy i wtedy ta końcówka spada i jeżeli mamy wredny towar, no to niestety, no to nie ma, zmiłuj się, do samej góry, kurde, i to wytrzyma. Jak wytrzyma, jeżeli jest za duże ciśnienie, no to ma maksymalnie 150 bar i taki opór jest. Tutaj nawet jest napisane. Dobra, wydaje mi się, że to chyba byłoby... A, jeszcze jeżeli chodzi o wiatr, no to wiatr to wiadomo, no, wiatr nie jest zbyt przyjazny, jeżeli macie coś wysokiego ale o dziwo, wiatr nie jest problemem, kiedy silos jest pełen. Możecie go śmiało podnieść i no najlepiej jak wieje wam od frontu albo od tyłu. Jak od tyłu to jest w ogóle petarda, od frontu no to trochę gorzej, bo wiadomo, może się obrócić. Najgorszy jest typowo boczny, taki porywisty wiatr. Ale jeżeli się wam z przodu coś przyklei albo nie wiem, beczka zaczyna tańczyć, tak kurde, no takie odchylenia wiecie, takie kurcze, o tak patrząc na rękę, takie kurde, takie o cyk, 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 no to już jest taki znak, że pora go opuszczać. Ale jak bardziej, no to zresztą nawet jeżeli wieje, no to najlepiej zadzwonić do firmy i nie podnosić. No ale wiadomo, czasami jest zjazd, nie zjazd, kurde, nie wiem, pora na chatę jechać, no to różnie to wygląda. Sam nieraz jak był wiatr, to przestawiałem się po 2-3 razy, żeby się ustawić właśnie wzdłuż albo pod wiatr, żeby to zrzucić. A jeżeli już musicie w boczny wiatr, no to naprawdę nie pchajcie się, bo beczkę położyć to jest moment. Ale jeżeli już musicie, koniecznie chcecie, to warto spuścić powietrze z konia, a rozłożyć też te nogi. Te przednie podpory. Albo zostawić trochę powietrza na koniu, żeby to wszystko się podpierało i żeby ten ciężar cały tak stanowczo stał, nie? Bo naprawdę można sobie bałagan narobić. No dobra, wydaje mi się, że chyba wszystko omówiłem, co chciałem omówić. Tu z tego co widzę, to woda kończy skapywać. Czyli tak, już sobie sprzęt przygotowałem. I zaczniemy. No, jeżeli macie myjkę, bo o tym też chciałem opowiedzieć, jeżeli macie myjkę, w której nie ma właśnie suszarki tak jak w tej, no to co? Przychodzimy, stopy no niekoniecznie, bo to wystarczy minimalnie podnieść, nawet teraz to po prostu no, tak poglądowo podniosłem wam. Ale opuszczamy i poczekajcie, opuszczę, to pokażę wam tak ile wystarczy podnieść. No jeszcze troszeczkę i już mamy powoli odpowiedni taki punkt. O i wydaje mi się, że tak jak na przykład jak się patrzy, no to że beczka się styka tak jakby z dachem, to jest w sam raz. I wtedy chwilę czekamy, aż ta woda nam zleci do tyłu i
i możemy wtedy, kurczę, poczekać aż tak mniej więcej obcieknie. I wtedy tutaj właśnie jest ta druga sprawa, o której wtedy mówiłem w poprzednim filmiku, że możemy sobie podłączyć ciepłe powietrze w silosie i żeby przyspieszyć ten proces, bo teraz akurat filmuję i pauzę mam, to nie chce mi się, kurczę, podłączyć tego kompresora specjalnie i tutaj ktoś Hawirę ma zaraz obok, to tak nie za bardzo mu tam być tym, ale jak podłączymy ciepłe powietrze, puścimy sobie tym górnym układem powietrznym, czyli tą rureczką, to fajnie nam, kurczę, w ciągu tam kilku minut obsuszy. A ja sobie przygotowałem tutaj ściągawkę. Mamy, kurczę, narzędzie numer 2, szmateczkę i pokażę wam, jak to mniej więcej się robi. I to nie jest tam naprawdę nic skomplikowanego, a można sobie naprawdę życie ułatwić i przyspieszyć. No na przykład jeżeli potrzebujecie naprawdę szybko wysuszyć tył, bo z tyłu bardzo wolno schnie tutaj, nie? Tu na tylnej części silosa, to ja sobie zawsze zakręcam ten zawór, tak patrząc. Ten zawór sobie zakręcam i zostawiam tylko ten na full differ otwarty i po prostu przez tą otwartą tylną pokrywę fajnie sobie odmuchuję to wszystko. I na koniec tylko wchodzę do środka, skarpetki, te buty zostawiam na zewnątrz, na skarpetkach, ciach, kurde, opierdalam to i jest moment, kurde, suchy. Dobra, poczekaj to moment. Tak, bo niestety wiadomo, jak to na załadunkach, nie? Jeżeli masz beczkę mokrą, albo jakieś tam resztki produktów w środku, albo tam cokolwiek innego, zobaczcie, ile wykapało wody. To was po prostu pogonią, nie załadują i będzie trzeba wracać się na myjkę i to bez sensu, kurde, dzwonienie halo boss i tak dalej, i tak dalej. Dobra, wydaje mi się, że możemy już teraz opuścić do końca. I też fajny jest, wydaje mi się, że dobrym pomysłem jest, jeżeli na przykład spuszczamy beczkę do końca, nie? To jak ona dochodzi już tutaj do tego swojego leża i jest załadowana, to żeby ją trochę spowolnić, żeby tego uderzenia aż tak bardzo nie było i ona się wtedy fajnie układa. Bo to, kurczę, no w nowej beczce, no to w nowej, a w starej to pizgnie, kurde, coś, albo coś pójdzie nie tak, coś krzywo się ułoży i może być problem, nie? Dobra, tu już prawie mamy. I tak, i tutaj to jest to pierwsze leże, w którą ona wchodzi. A tutaj mamy drugie. Jak już sobie zejdzie, no to wtedy zamykamy ten zawór z powrotem na podnoszenie. Chyba że ktoś zapomni, to też tam się nic nie stanie. To nie jest jakoś specjalnie nic istotnego. Cyk. O, i tak fajnie w gumeczkę sobie wpada i wtedy mamy już położoną ją do tego poziomu właściwego. Kurwa, ale skrzypi. Dobra, to zamykamy, zawór przestawiony. Nóżki sobie potem schowam, jak już skończymy. Oj, widzicie? Tu znowu widać, jak bardzo ta rama się wygina. Widzicie? To jest parę centymetrów na pustej beczce, a na załadowanej to naprawdę możemy ją wygiąć, kurde, jak kijek, kurde, jak brzuskę. Dobra, gdzie jest moja rękawica? No i dobra, tak, ja sobie to przymknąłem, żeby woda została, żebym mógł wam pokazać ocykaman. Co sobie odkręcamy. Tak, będę musiał na innym filmiku pokazać tam jeszcze, o co chodzi na górze i w ogóle jakiś filmik spróbuję z myjki nagrać, chociaż tak nie bardzo są chętni, żeby pozwalać nagrywać, ale... poczekaj tam moment. Jedną ręką to taka do kitu robota, nie? Dobra, nie wiem, czy coś będzie widać, ale takie mamy wnętrze silosa naszego. Coś tu widać. Jest straszny pogłos w środku, ale widać, że jest mokro. I w tym wypadku byłoby dobrze jedno, że sobie otworzyć pierwszy dekiel i przewietrzyć to i tak chyba właśnie zrobię. A drugie, że wejdziemy do środka i ja po prostu ściągaczką to pościągam raz, dwa albo tak chyba w ogóle zrobię. Ściągaczką raz, dwa pościągam
I będzie moment, kurde, suchutki. O, a tak to ładnie umyty. Nic tutaj, to jest techniczny silos. Jeżeli macie spożywcze silosy, to one są takie ładne, gładziutkie w środku. Te techniczne są takie, kurde, zapyziałe właśnie od tych gówien białych. Od tych, kurde, tytanów, nie tytanów i innych, kurde, pierdół. Dobra, chodź ta otworzymy pierwszy dekielek, żeby nam powietrze ładnie tutaj przechodziło. Później jak w jakimś tam kolejnym filmiku opowiem, o co tu chodzi, co tu się u góry znajduje i jak tutaj się tym obsługiwać i o co chodzi. Dobra, to sobie otworzymy. To nam ładnie słonko osuszy, to już nie będę kompresora włączał, bo to 18 godzina się przypierdzielą. O, a tak to od góry wygląda, nie? Mamy 2, 3, 4, 5 dekielków i 3 złącza kolejowe. I to jest tutaj bardzo istotne. Jeżeli byście wieźli nawet beczkę nie mając pojęcia o niej, to ten zawór musi być zawsze otwarty. Chyba że jest napompowana beczka nitrogenem, no to znaczy tym azotem, to musi być zamknięte, nie? Wszystko szczelnie. Ale tak poza tym zawsze ten zawór jest otwarty, chyba że się zrzucacie. Jeżeli pompujecie powietrze, to możecie go zamknąć. Bo jeżeli go zamkniecie po myciu, albo tam... moment, bo się wypierdolę. Jeżeli go zamkniecie po myciu, albo nie wiem, przez noc, albo nawet z towarem, no to może beczkę zaciągnąć do środka i tego już nie odwrócisz, bo ona będzie zgnieciona, kurczę, jak puszka po piwie albo po coli, tam zależy kto co lubi. Dobra, idę wytupać buty, trochę je obmieść i wbijam do środka. Momencik, zaraz wracam. Tak, musiałem zamknąć auto, co by mi ludzie pochodzenia innego niż nasze nie zajumali czegoś, nie? Dobra. Czyli tak, bierzemy narzędzie. O tym też kiedyś opowiem, co to jest, bo mamy w sumie 3 rodzaje rozładunku. Mamy z tym, z taką szmatką i w ogóle bez niczego. Jeszcze jest takie gumowe, ale dobra, ale to innym razem, bo to i tak już za długo ten materiał trwa. No, dobra, jesteśmy w środku. Akurat teraz w butach jestem, bo w środku jest jeszcze woda i nie chcę mieć skarpeteczek mokrych, ale... No i to mniej więcej polega na tym, że wjadę tą beczkę całą po kolei i wtedy pokażę Wam efekt, jak to będzie wyglądało za chwilkę. Dobra, i to taka mniej więcej czynność w ten sposób wykonana. Zaraz się pewnie zrodzą pytania, tak u nas płacą dodatkowo za mycie, albo suszenie, albo wymiatanie silosa 12 € za sztukę. Ale to z reguły rzadko się zdarza, więc nie ma tragedii, a zawsze jakaś dopłata, to wypłata jest dobra, nie? Dobra, raz, dwa to pędzluję i nagrywam dalej. Dobra, jedną stronę mamy. A i jedno, o czym zapomniałem powiedzieć, to konia podnosimy na poduszkach, a naczepę opuszczamy całkowicie. No, wtedy nam ta woda szybciej fajnie wylatuje. Dobra, druga strona i można powiedzieć, że mamy chwilę fajrantu. Wtedy tylko szmateczką wytrzeć do sucha i gitara. Dobra, i tu mamy wodę wyciągniętą. No, poczekamy chwilę, to jest cieplutko, dzisiaj 20 stopni, to
za moment przeschnie, tylko potem końcówkę zetrę. Oczywiście to, co robię, no nie jest konieczne, bo jeżeli ktoś ma czas i chce sobie, nie wiem, posiedzieć dłużej na myjce, no to może śmiało sobie podnieść tylko beczkę do góry, otworzyć dekiel pierwszy i ostatni, albo wszystkie tam 5, albo 6 i śmiało sobie poczekać, to tam nie ma żadnego problemu. Po prostu ja pokazuję moją perspektywę, tak? Jeżeli według mnie tak jest szybciej i lepiej, bo nie wiem, przykładowo szybciej pauzę możemy zacząć albo cokolwiek innego, to po co się z tym pierdolić i nie wiem, czekać nie wiadomo ile, skoro mogę sobie włączyć na chwilę kompresorek, przejechać kurde ściągawką i mamy z bani, tak? Tak by to wyglądało. Dobra, to już mamy, można powiedzieć, prawie sucho. Ja jeszcze myślę 10 minut i moglibyśmy jechać, ale już dzisiaj nigdzie nie jadę, więc mam, można powiedzieć, fajrant. To w tym czasie możemy sobie wytrzeć tutaj dekielek, a to też jeszcze zrobię jakiś taki filmik o myjce i o tym, co otworzyć, czego nie otworzyć, co, kiedy, jak, co z plombami i tego typu rzeczami. Tutaj ring pewnie nam wysechł sam, tam ring jest suchutki, to już mamy jedno z głowy. To tylko zaraz buciki zdejmujemy na skarpeteczkach i pokażę gotowy efekt. No i dobra, myślę, że powoli warto zbliżać się ku końcowi, bo to już kurczę znowu pół godziny, a chciałem krótki materiał zrobić, że strasznie się to ciągnie. No ale następnym razem postaram się wziąć statyw i może jakoś tak sprawnie mi to pójdzie, bo takie filmowanie z telefonu to jest kurde do dupy robota. Już przejechałem ściereczką, no i prawie jest suchy, jeszcze parę minut, słonko świeci. A ogólnie metoda jest uniwersalna, bo obojętnie czy wozicie spożywkę, czy chemię, tak jak ja teraz, to znaczy spożywkę też wożę, ale mniej. To w spożywce no to można ten sam zabieg zachować, tylko wystarczy założyć jakiś czysty strój i jakieś worki na skarpetki i jechana, tak? Bo co, przyjedziecie rano na załadunek, no i będzie kurczę silos mokry, albo obroszony, albo cokolwiek innego, no to albo gdzieś woda się skropi, bo naprawdę w spożywce wystarczy, że takie tak jak tutaj jest, coś takiego będzie mokrego. I to jest już kurczę po zawodach. To już możecie jechać z powrotem na myjnię. I co, potem będziecie kurczę wycwaniać? Wydaje mi się, że to bez sensu jest to. Ja też tak zawsze robiłem, że tej ostatniej plomby nie zakładałem. Tylko do środka, hyc, rano szmateczką albo kompresorek kurde na 15 minut odpalony i silos kurde suchutki. I w sumie przez całą moją karierę to chyba tylko raz mnie, albo 2 razy wysiudali kurde z firmy. Gdzie faktycznie coś mi się tam wylało, kurde, jakiś syf spłynął gdzieś z zaworu bezpieczeństwa albo skądś tam. No dobra, to by było na tyle. Myślę, że w kolejnym filmiku powiemy, co tam u góry słychać. I myślę, opowiemy sobie o dokumentach, bo dokumenty akurat w tym wypadku są bardzo ważne. Czym się różni ECD, czyli ten europejski dokument czystości od, akurat teraz zostałem, kurczę, to jest Reinigung Bescheinigung, to jest zaświadczenie o przeprowadzeniu mycia. To zobaczcie, to ja się myłem tutaj w serwisie Mana na myjni, kurde, dla samochodów normalnie ciężarowych. Dlatego suszarki nie mieli. To tylko gościu wszedł do środka, kurde, pach, opierdolił to tym karczerem i z głowy, tak? I czym się różni jeszcze wymiotka, bo to też możemy zrobić. I to sobie myślę następnym razem mówimy. Wejdziemy do góry, tylko muszę mieć pustą beczkę. To może jeszcze w tym tygodniu uda mi się zrobić tak, żebym miał w ciągu wieczora pustą beczkę i byśmy sobie kurczę pooglądali tam co uszczelki, jakie uszczelki i tak dalej. I wtedy ja będę miał z dzisiaj tego Bescheiningunga i będę miał ECD, czyli by pasowało. Dobra, to myślę, że tak zrobimy w kolejnym odcinku. Taki temacik. Warto wspomnieć, bo teraz mi się przypomniało. Jeżeli chodzi o podnoszenie, to z dekstrozą można robić też podobnie, nie? Jeżeli macie spożywczą, to jest cukier taki dekstroza, to też podnosicie, tak jak tam pokazywałem, do 2,5 tłoka i potem nie podnosicie, dopiero jak jest dupa całkowicie pusta, podnosicie od razu na maksa. I on fajnie wtedy ten towar tak pierdolnie w dół i
całość, można powiedzieć, ze ścianek zgarnie. Dzięki temu zostanie wam na ściankach, kurczę, minimum tego towaru. A tak to czasami chłopaki, kurde, po 500, po 700 kg potrafili przywieźć na myjnie. A jak wiadomo, za każdy kilogram na myjni trzeba płacić i to nie mało, bo teraz to już koło 2 euro. Zależy od produktu jeszcze, nie? Dobra, to myślę, że to by było na razie na tyle. Dzięki za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia. Postaram się jeszcze w tym tygodniu coś wrzucić, ale taki dość napięty grafik mam, kurczę, i teraz to zmiana auta, nie zmiana auta. Ale myślę, że z tymi papierkami, z tą górą, to nawet jak będzie towar w środku, to nawet nie będzie przeszkadzało w niczym. I wtedy, bo wtedy tyłu nie będę mógł otworzyć. No ale dobra, postaram się zrobić tak, żeby było dobrze. Dobra, dzięki za uwagę i trzymajcie się, heja.